Witam was bardzo serdecznie, Terniczycy i Terniki. Dzisiaj mamy kolejny odcinek informacyjny. Od pecha do szczęścia, czyli słów kilka o mechanice gniewu. Poznamy sobie dzisiaj mechanikę, którą Broken Ranks chce wprowadzić już 9. White Moon w sumie chce wprowadzić. To Broken Ranks 9.04. Dosyć niedługo, no około 9 dni jeszcze zostało do update'u. My się dzisiaj troszkę zagłębimy w ten temat, o czym oni tam chcą nam powiedzieć w tej mechanice, co ona będzie miała na celu zmienić i jak ona wpłynie na ogólny rozwój postaci, rozwój gry, bo troszkę wpłynie, zwłaszcza na początkowych levelach, więc nowi przyszli gracze, skupcie się, wysłuchajcie do końca i ocencie sami w komentarzach, jak ta mechanika wam pomoże bądź przeszkodzi. Zobaczymy. Jak tern długi i szeroki, nie ma w nim terniczyka, który chociaż raz nie rzuciłby pod nosem siarczystym zaraza, gdy w walce nie trafił wszystkich ataków w rundzie na przyzwoitym procencie. A gdyby tak móc przekuć tą złość w coś namacalnego. Już wkrótce będzie to możliwe, ponieważ najbliższej aktualizacji, która zostanie wgrana z lekkim opóźnieniem, bo 9.04 w grze pojawi się nowa funkcjonalność gniew. No i teraz co z tym gniewem? Zdajemy sobie sprawę, że pechowy zgon w walce jest czymś, co potrafi zirytować. Gracz stara się jak może, no ale procenty. No właśnie, procenty. Problem jest widoczny szczególnie na niższych poziomach, na których ekwipunek i jego mechaniki nie są jeszcze na tyle silne, by wpływać na przebieg walki i nadrabiać niefortunne serie. A pech jest w stanie zarazić początkującego gracza tak mocno, że odchodzi z gry, zanim rozwinie bardziej swoją postać i zobaczy cały jej potencjał. A tego nikt nie chce. Zaczęliśmy zastanawiać się, jak odwrócić sytuację, żeby pech w walce przestał irytować, a nawet przeciwnie, był czymś oczekiwanym. W taki właśnie sposób narodził się pomysł na powstanie mechaniki gniewu. Funkcjonalność ta zostanie odblokowana dla każdego gracza, który osiągnie 7 poziom, czyli dosyć nisko, dosyć szybko będziecie mieli do niej dostęp. Poziom postaci oczywiście, co więcej będzie można ją wzmacniać poprzez rozwijanie 3 nowych umiejętności. I teraz pytanie, czy White Moon doda jakoś więcej punktów do rozdania, czy trzeba będzie robić jakiś dziwny, dziki reset typu zejść z watachy, zejść z jakichś tam przydatnych, ale może nie aż tak istotnych skilli. Zobaczymy. Fajnie jakby dodali troszkę punktów, bo obstawiam, że będzie to drzewko umiejętności podstawowe, bo na pewno nie klasowe. Co więcej, będzie można je wzmacniać. Położyliśmy szczególny nacisk na to, aby była ona najbardziej użyteczna w walkach na początkowych etapach gry, pozwalając odwracać ich losy. W końcu im więcej nowych graczy pozostanie w grze na dłużej, tym lepiej dla nas wszystkich. Natomiast wraz z rozwojem parametrów postaci, ekwipunku, modyfikatorów i skilla gracza, znaczenie gniewu będzie spadać. Oczywiście na wyższych poziomach nadal znajdzie one swoje zastosowanie, jednak bardziej w formie wzbogacenia rozgrywki i lekkich bonusów niż Game Changera. Aby móc skorzystać ze swojego gniewu, trzeba go jednak najpierw naładować. Co trzeba w tym celu zrobić? Otóż wystarczy po prostu walczyć. Punkty gniewu będą przyznawane w momencie, gdy doświadczy się w walce określonej pechowej sytuacji, czyli pewnie kilku nietrafionych ataków, bądź nieobronionych, otrzymanych ataków w momencie, w którym nie kucnęliśmy. No dobra, ale czym właściwie jest ten pech i przede wszystkim jak go zmierzyć? Każdy gracz przecież odczuwa go trochę inaczej definiuje. My również zdaliśmy sobie to pytanie, a udzielenie na nie odpowiedzi nie było wcale łatwe. Po wielu dyskusjach i testach prototypowych wersji tej funkcji dobraliśmy odpowiednie parametry do 2 wymienionych niżej sytuacji, które będą ładować nasz gniew, czyli sytuacja nietrafionych ataków. Im większy będzie procent na jaki atak został spudłowany, tym więcej punktów gniewu dostaniemy. Otrzymanie serii ataków otrzymanych, analogicznie do tych spudłowanych, dostaniemy tym więcej punktów gniewu, im mniejszy był procent, na jakim zostaliśmy trafieni. Warunkiem jest więc posiadanie przynajmniej jednego PA rozdanego w obronę na daną strefę, czyli rzadko będę dostawał za to punkty, ale no wiadomo, jak macie 90, chyba jak najwięcej punktów dostaniecie, jak mieliście na przykład, nie wiem, 99%, 98% na kucnięcie, a im mniej punktów, im bardziej w lewo, tym mniej punktów. Dodatkowo przy obydwu tych sytuacjach będzie działał mnożnik za pechową serię. Oznacza to, że im więcej nietrafionych lub nieobronionych ataków z rzędu, tym nasz gniew będzie rósł szybciej. Ponadto posiadacze zwierzaków z
pewnością ucieszy fakt, że jeśli ich pupil zostanie trafiony, to gniew również wzrośnie. Oko sprawa. Na ilość otrzymanych punktów nie będą natomiast miały wpływu nietrafione przez zwierzaka ataki. Okej. No ale motylek lubi dostać po łbie, więc spoko, będzie mi pomagał. To właściwie ten gniew będzie dawał. Razem z nim w grze pojawią się 3 nowe umiejętności. Mamy wyładowanie gniewu, odzyskanie sił i wściekły refleks. Wyładowanie gniewu jest to jeden dodatkowy atak, ale doczytajmy. Bo czy jest lepszy sposób na zrekompensowanie sobie pecha niż dodatkowy atak, wykonywany w rundzie w pierwszej kolejności i niezależny od podstawowych akcji ustawionych przez gracza, a do tego mający 100% szansy na trafienie, czyli wiadomo, że ten jeden siądzie. Odzyskanie sił. Czasem zasoby są już na wyczerpaniu, a jeden dodatkowy atak to za mało, aby odwrócić los walki. A może bardziej przydatna będzie możliwość uleczenia swoich sojuszników. Jednak ilość many na to nie pozwala. W takiej sytuacji idealnie sprawdzi się umiejętność, która na początku tury przywróci graczowi znaczną część many oraz kondycji i da mu drugi oddech w walce. Spoko sprawa. Wściekły refleks. A może bardziej przydatna okaże się możliwość uniknięcia skumulowanej szarży przeciwników. Dzięki tej umiejętności nie tylko uda się obronić przed atakami z wybranej strefy, ale także zyska szansę, że wycelowane w gracza obrażenia zostaną odbite i ugodzą przeciwnika, który wyprowadził atak. Jestem ciekaw, czy na przykład na takiej seedradze, to jest wszystko do sprawdzenia oczywiście, ale jeżeli wybierzemy sobie obronę ze strefy mentalnej, i coś nam rzuci ukaz, czy na przykład takim magiem ognia ukażemy sobie przeciwnika, który nas ukazuje. Bo jeżeli tak, no to broken będzie w chuj, to co wam będę mówił. No i tu mamy chyba to odbicie, tak trochę wygląda, jakby on chciał nas walnąć. Ewentualnie to jest ten 100% atak. Jest to określone jako, już wam mówię, Light Knight, czyli jako piorun. Może to jest ten 100% atak, bo nie wydaje mi się, żeby Hero albo któryś z nich walił piorunami, więc wydaje mi się, że to jest ten po prostu wyładowanie gniewu, a nie wściekły refleks. Mechanice gniewu towarzyszyć będzie jeszcze jedna zupełnie nowa funkcjonalność, zawierająca w sobie elementy zręcznościowe. Gdy nasz gniew urośnie do maksymalnego poziomu i wybierzemy jedną z dostępnych możliwości jego wykorzystania, rozpocznie się minigierka. Jej zasady są bardzo proste. Im bliżej celu, czyli zielonego pola widocznego na skali, uda się zatrzymać wskaźnik, tym więcej punktów gniewu zostanie pobranych z puli, tym mniej punktów gniewu zostanie pobranych z puli do wykonania akcji. Opłaca się więc zadbać o precyzję ruchów, ponieważ im lepiej wykonana minigierka, tym szybciej pojawi się okazja, aby skorzystać z nowych umiejętności ponownie. I tu mamy przykład. Prosiłbym, że jeżeli pisze White Moon w swoich artykułach zielonej kreski, to niech ta kreska będzie zielona, albo ja jestem daltonistą, bo ja tu widzę żółte. Tak tylko po prostu szczypliwość na przyszłość. No i tak, tu mamy pasek gniewu, jak widzicie na dole pode mną. Tak obstawiam, bo nigdy tu nie było trzeciego paska. 520 na tą chwilę to jest pewnie poglądowy rysunek. No i tu mamy tą minigierkę. Podejrzewam, że jak się kliknie to się uruchamia ta minigierka, bo mamy naładowany pasek i jak trafimy tutaj, to zabierze nam mniej punktów i pewnie po trafieniu wybieramy sobie, czy chcemy tą obronę, regenerację, czy dodatkowy atak. Wszystko do przetestowania do odkrycia przez graczy. Ale dosyć fajnie, spoko to jest zrobione. Mam nadzieję, że nie będzie to pod spacją, bo pod spacją mam puszczenie rundy. Możliwość korzystania z gniewu zostanie odblokowana dla każdego gracza, który ukończy tutorial objaśniający działanie mechaniki. Zostanie on automatycznie rozpoczęty dla wszystkich postaci, które osiągnęły przynajmniej 7 poziom postaci. Zdobywanie punktów gniewu oraz korzystanie z nowych umiejętności będzie możliwe wyłącznie w walkach PvE, czyli pewnie ta mechanika nie będzie działała w PvP. No i oczywiście tutaj jeszcze informacja o akcie 4. No on jeszcze jest przesunięty i on tak szybko nie będzie. Trochę później będzie niż ta mechanika gniewu, bo tutaj, tak jak mówił już Drygu, team od questów mocno poleciał z tematem. 300 etapów, 72 000 słów zawartych w dialogach. No, elegancko. A akt 3 miał 200 etapów i 41 000 słów, więc tam jeszcze się tutaj, no trochę mają obsówkę. No i jedna z lokacji aktu 4. Fajnie to wygląda, elegancko jest.
No i ta Challenge Arena, która pierwotnie była zapowiedziana na drugi kwartał tego roku, zostanie przesunięta i ukaże się w kwartale trzecim. Prawdopodobnie z reformą zwierzaków i mam nadzieję, że to się tu nie ruszy, bo motyl ma 140. Moi kochani, bardzo wam dziękuję za ten odcinek informacyjny. Mam nadzieję, że wiele się z niego dowiedzieliście. Jeżeli macie jakieś pytania bądź informacje dodatkowe, zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam również na streama, który się pojawia w tamtym rogu. Tam kliknijcie losowanie, platynki. Najczęściej co każdy streamek, także zawsze można platkę wygrać dla swojej postaci. Życzę wam oczywiście dropików. I co? I to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie.